Wyszliśmy właśnie z kina, bo byliśmy na Obsesji w forum i bardzo mi się podobał ten horror. Dużo młodzieży chyba tam było. Dodał się właśnie poprzedni film i biorę się za planowanie następnego vloga i spędzam dzisiaj niedzielę w taki sposób oto. Nie całą niedzielę, ale do południa, bo jest już 11. Poszłam do piekarni po chleb, ale już było zamknięte, bo się wyprzedał i po drodze weszłam do sklepu do zegarmistrza i kupiłam sobie taki zegarek. Miałam bardzo podobny, jak byłam w podstawówce, tylko z zielonym paskiem i szukałam takiego i bardzo mi się spodobał, więc kosztował 60 zł, więc to chyba mało. Zrobiłam sobie listę aktywności, które chciałabym zrobić w te wakacje. Niektóre z nich są bardzo łatwe, jak zrobić lemoniadę, opalać się czy pójść do warzywniaka. Ale są też takie bardziej angażujące, jak pojechać na biwak czy zrobić przetwory. I tak sobie zaznaczam te rzeczy, bo czasem nie mam pomysłu na to, co robić, albo mam ich tak dużo, że doświadczam jakiegoś takiego paraliżu decyzyjnego, że w tym nadmiarze nie jestem w stanie wybrać, co w danym momencie będzie najlepsze. Dlatego też w przeszłości łatwiej było mi organizować swój czas, wypełniając kalendarz po brzegi, bo wtedy po prostu jakby ten moment podjęcia decyzji w oparciu o to, co chcę robić w danym momencie, jaki mam poziom energii, jak się czuję, nie kierowałam się tym i nie było to na pewno dobre dla mojego zdrowia, więc teraz podejmuję, mam dużo więcej odpoczynku i dbam o to bardzo i też staram się właśnie podejmować decyzje o tym, co chcę robić w oparciu o to, jak w danym momencie się czuję i jak nie mam na coś ochoty, to po prostu to odpuszczam. No ale właśnie jakby to też sprawia, że czasem mam taki paraliż decyzyjny, że nie wiem, co wybrać i on najczęściej pojawia się właśnie albo w dniu wolnym, kiedy tych możliwości jest jeszcze więcej, bo one nie są ograniczone jakimś takim pogodą albo jakimś konkretnym czasem. Więc taka lista bardzo mi pomaga, bo mogę sobie ją otworzyć i wybrać, na co mam ochotę w danym momencie. Chciałabym Was zaprosić, jeśli
jesteście w Gdańsku albo w Trójmieście, bo tutaj mieszkacie, albo może będziecie w Gdańsku 11 lipca, to jest sobota. Będę prowadzić stacjonarnie klub książki. Książką, o której będziemy rozmawiać, jest Rybie oko Dominiki Słowik. I odbędzie się to w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej w oddziale przy ulicy Szerokiej, na tarasie, jeśli będzie ładna pogoda. I to wydarzenie towarzyszy wystawie z miejsca, w którym stoisz. I jest o godzinie 16. Wstęp jest oczywiście wolny i można zabrać ze sobą książkę, ale nie trzeba. Więc jeśli akurat jesteście, to będzie miło i super by było, jeśli przyjdziecie i porozmawiamy sobie o tej książce. Jest 17. Mój plan na dzisiejszy wieczór to zrobić 40 pancake'ów, zrobić lemoniadę arbuzową, labnech, pranie i posprzątać tutaj w kuchni. Na ten moment mam 2 dobre pancake'i i 1 spalony, więc nie wiem, czy uda mi się to zrealizować. Jeszcze jak patrzę na kolejne rzeczy, to przychodzą mi do głowy kolejne pomysły. Teraz na przykład spojrzałam na pietruszkę i pomyślałam o tym, że mogę zrobić pesto z pietruszki, ale nie mam chleba, więc mogłabym upiec chleb. Ale nie umiem. Ten taki troszkę blady. Tak oto wygląda mój pancake. W sumie ja nie wiem, czy to jest pancake. To jest chyba naleśnik, bo robiłam go na twarogu, a nie na kefirze czy maślance, więc ostatnim razem wyszły mi takie super puszyste, a teraz są takie bardziej jak naleśniki. Zrobiłam pancake'i, zostało jeszcze trochę ciasta. Zrobiłam lemoniadę, która wyszła całkiem dobra. I labnech robi się w lodówce. Przyjechałam na plażę. W końcu ten warunek, że ma być powyżej
20 stopni i słońce. I wtedy jadę po pracy na plażę, albo 25 stopni w górę i nie musi być wtedy słońca. Dawno tu nie byłam. Hej! Robię sobie. A tu ta butelka, no to po prostu możesz wywalić ten pokrowiec, to jest tylko po to, żeby się nie tłukło, nie? Ale